Witajcie. Dzisiaj o obrocie nieruchomościami, o rzeczy bardzo ważnej, z której chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę, bo większość z Was wierzy intuicyjnie, że Księga Wieczysta chroni Was przed wszystkim, a właściwie rękojmia wiary publicznej Księgi Wieczystej chroni Was przed wszystkim i wielu z Was również myśli, że opis nieruchomości, który znajduje się w Księdze Wieczystej, odpowiada prawdzie i możecie mu w pełni zaufać, więc kupując to, co jest w Księdze Wieczystej opisane, kupicie dokładnie to, co tam jest właśnie nomen omen opisane. Tymczasem nic bardziej mylnego. O tym zresztą, że wielu z Was nie wie, jak jest naprawdę, przekonał mnie wpis jednego z użytkowników tego kanału, który zadał mi pytanie, na jakiej podstawie ja twierdzę, że rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych nie dotyczy działu pierwszego. Czy mogę ja przywołać aktualne przepisy w tym zakresie? Przecież nie ma takich przepisów. Odsyła mnie ten pan nawet do orzeczenia Sądu Najwyższego, sygnatura CSK 481 łamane przez 12. W dodatku pisze: sądy coraz częściej biorą w ochronę kupujących działających w dobrej wierze i w powołaniu się na rękojmię Księgi Wieczystej, tak jak dzieje się to w Niemczech. No i tam dalsza treść jest już mniej istotna, ale ten człowiek jest w całkowitym błędzie. I to takim popełnianym przez wiele osób, co mi to uświadomiło właśnie jego pytanie, i dlatego dziś wytłumaczę wszystkim, którzy kupujecie domy, mieszkania, działki, dlaczego ten dział pierwszy nie może być tak naprawdę objęty rękojmią wiary publicznej Ksiąg Wieczystych i dlaczego nie należy wierzyć, co jest w tym dziale wpisane, bo inaczej, jeżeli wierzysz święcie w ten dział, to kupisz nie to, co myślałeś, że kupujesz. A jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, prawo w obrocie nieruchomościami, to jak się zmieniają trendy, subskrybuj ten kanał. Mam nadzieję również, że polubisz ten wpis. Jeżeli chcesz, to możesz go udostępniać szerzej innym osobom. Może też one będą dzięki temu wiedziały, jakie błędy popełniają. Zachęcam przy okazji do korzystania ze strony symen24.pl, gdzie jest mnóstwo kursów online o obrocie nieruchomościami, także o tym, jak dowiedzieć się, co zawiera Księga Wieczysta i jak sprawdzić stan nieruchomości. Zapraszam, a teraz przejdźmy do rzeczy. Aby wszystko było jasne, zacznijmy od tego, czym jest dział pierwszy Księgi Wieczystej. Otóż dział ten podzielony jest na dwa poddziały. Dział 1o, czyli oznaczenie nieruchomości, oraz dział 1sp, czyli dział zawierający prawa, spis praw związanych z własnością tejże nieruchomości. Dział, którym zajmuje się oznaczeniem nieruchomości, obejmuje takie rzeczy jak numer działki ewidencyjnej, adres lub położenie geograficzne, powierzchnię działki z ewidencji gruntów i budynków, numery Księgi Wieczystej, z których wydzielono na przykład nieruchomość, jeżeli to dotyczy w przypadku lokalu oznaczenie lokalu jako części składowej i jego powierzchnię użytkową. Dział pierwszy SP zawiera natomiast spis praw związanych z własnością, czyli na przykład znów udział w nieruchomości wspólnej, jeżeli to dotyczy i to ma odniesienie do mieszkań, służebności gruntowe przysługujące tej nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, jeśli dotyczy, prawo do korzystania z określonych części wspólnych, na przykład w budynkach wielorodzinnych, inne prawa, które są powiązane z tą nieruchomością jako podmiotem, a nie przedmiotem. Dlaczego dokonano podziału działu pierwszego na 1o i 1sp? W zasadzie zrobiono to tylko dlatego, żeby było łatwiej identyfikować, co jest napisane, bo ten dział 1o, czyli oznaczenie, dotyczy czysto fizycznych cech nieruchomości. Działka, lokal, adres, powierzchnia na przykład. Natomiast dział 1sp dotyczy praw związanych, czyli nie czegoś fizycznego, co istnieje,
tylko dotyczy praw złożonych i powiązań tej nieruchomości z innymi. Do problemu jakości czy też wiarygodności wpisów w tym dziale pierwszym wrócę jeszcze za chwilę, ale najpierw odpowiem troszeczkę na pytanie tego widza, którego komentarz przytoczyłem na początku filmu. Otóż ten nasz widz ma oczywiście rację, że to, iż działu pierwszego nie dotyczy rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej, nie wynika z jakiegoś przepisu gdzieś wpisanego w jakąś ustawę. Tak jest, ale to opiera się po pierwsze na logice, po drugie na linii orzeczniczej i doktrynie. Zresztą nawet ten widz, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego CSK 481/12, troszeczkę chyba nie doczytał, o co tam chodzi. W ogóle spór dotyczył tak naprawdę, w dużym uproszczeniu mówiąc, zasiedzenia, czyli tego, co znajduje się w dziale drugim Księgi Wieczystej. W dodatku Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że wpisy w dziale pierwszym Księgi Wieczystej nie mają charakteru konstytutywnego, a więc nie korzystają z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oczywiście jednak są sytuacje wyjątkowe, kiedy sądy mogą przyznać ochronę nabywcy działającego w dobrej wierze. I oczywiście pojawiają się zachowania prokonsumenckie. Ale to są tylko przypadki, a nie zasada, bo odwrócenie dotychczasowej zasady i uznanie, że wpisy w dziale pierwszym Księgi Wieczystej są objęte rękojmią wiary publicznej, no po prostu byłyby nielogiczne w wielu przypadkach i w wielu przypadkach w praktyce niewykonalne. Zaraz dam Wam kilka przykładów, ale też przeczytam Wam fragment ustawy artykułu 6, w którym czytamy: rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze. A w złej wierze jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć. I teraz przykład bardzo zresztą często spotykanej sytuacji. Załóżmy, że w dziale pierwszym Księgi Wieczystej widnieje opis nieruchomości jako działki o powierzchni 14 arów. Tymczasem z aktualnych danych ewidencyjnych i pomiarów geodezyjnych wynika, że faktyczna powierzchnia działki to 1352 m2. Gdyby przyjąć pełną skuteczność rękojmi wobec działu pierwszego, należałoby w jakiś sposób znaleźć brakujące 48 metrów gruntu, czyli no powiedzmy de facto wyprodukować kawałek powierzchni kuli ziemskiej. Przecież to jest fizycznie niemożliwe. Wkoło tej działki są jacyś sąsiedzi i ta działka się nie rozrośnie. Dlaczego taki stan jest w Księdze Wieczystej? Chociażby dlatego, że kiedyś w jakichś tam okolicach gdzieś podawano po prostu powierzchnię w arach. Takie były przepisy, podawano w arach, a potem z powodu różnych przemian, nie będę teraz wchodził w szczegóły dlaczego, ta działka ma już powierzchnię podawaną w metrach kwadratowych i 1352 metry po zaokrągleniu to jest właśnie prawie 1400, czyli 14 arów. A w ogóle tak naprawdę sprawdzenie tej powierzchni jest wyjątkowo łatwe, bo wystarczy po prostu sięgnąć do urzędu gminy i poprosić o wypis z rejestru gruntów i będzie wiadomo, jaka jest tam powierzchnia. Zaraz podam kilka innych przykładów, ale wyjaśnię też, że dlatego właśnie każdy, kto zawodowo zajmuje się obrotem nieruchomościami, wie, że bezpieczny zakup nieruchomości wymaga weryfikacji treści działu pierwszego Księgi Wieczystej z rzeczywistością oraz z danymi w ewidencji gruntów i budynków. Tym bardziej właśnie, że jest to łatwe do sprawdzenia. No po prostu nie zostaniemy uznani jako ten, kto działa w dobrej wierze, jeżeli nie zacząłeś sprawdzać czegoś, co było łatwo sprawdzić.
I właśnie z tych powodów wpisy w dziale pierwszym mają charakter deklaratywny, czyli informacyjny, a nie konstytutywny, czyli taki, który mówi o tym, że to, co tam zostało wpisane, to jest święte. Oznacza to, że te wpisy nie tworzą praw, a ich niezgodność z rzeczywistością nie powoduje automatycznie skutków prawnych. I z tego właśnie powodu rękojmia nie rozciąga się na te wpisy. Skoro nie mają charakteru prawnego, nie mogą być podstawą ochrony nabywcy. Nie każdy z Was kupuje dom czy też działkę, więc możecie poczuć się bezpiecznie kupując mieszkania. No i tu już jest też problem, bo przecież w tej księdze wieczystej może być wpisana powierzchnia użytkowa mieszkania. Nie wdając się w szczegóły, jak mierzy się tę powierzchnię użytkową, to zaznaczę tylko, że w Polsce wielokrotnie zmieniały się normy, które mówiły o tym, jak właśnie dokonuje się pomiaru tej powierzchni użytkowej. I te zmiany norm doprowadziły do tego, że jedne mieszkania były mierzone kiedyś według jednej normy, a kiedy indziej znowu według innej normy. I w związku z tym są rozbieżności w powierzchni użytkowej mierzonej według jednej normy, a według drugiej normy. Mieszkanie, na przykład pomierzone według starszej normy, może po prostu mieć większą powierzchnię użytkową niż gdyby było mierzone według normy nowej. A dodam, że sądy wieczystoksięgowe nie są zobowiązane w żaden sposób do wpisywania zmienionej powierzchni tylko dlatego, że zmieniła się norma. A teraz dam Wam taki życiowy bardzo przykład. Mieszkanie ma wpisaną powierzchnię użytkową 51,6 m2. Tak jest wpisane w księdze wieczystej. Ale na przykład według pomiaru zgodnego z tą nowszą normą ta powierzchnia wynosi tylko 49,8 metra. Kupujący może czuć się wprowadzony w błąd, ale na pewno nie chroni go rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, bo ten dział pierwszy nie jest objęty tą ochroną. Natomiast ten ktoś może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi sprzedawcy, ale to jest zupełnie inna podstawa prawna niż rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej. Co powinien zrobić sprzedawca, jeżeli chce się chronić przed takimi roszczeniami? No przede wszystkim mógłby powiedzieć, że ta powierzchnia użytkowa tego lokalu była mierzona według takiej i takiej normy. Doprecyzować według jakiej normy, w związku z tym nie będzie można mówić, że ktoś kogoś oszukał. Można też powiedzieć, proszę bardzo, to jest taka norma, ale proszę bardzo, proszę zróbmy jeszcze raz pomiary, zaproponować te pomiary, żeby ten nabywca zrobił. Pomiar powierzchni tej nieruchomości, lokalu nie jest jakiś arcytrudny, więc można go po prostu wykonać. W ogóle generalnie, jeżeli sprzedawca nieruchomości wie o jakichś jej wadach, to powinien się zastanowić bardzo mocno, czy warto jest mu ukrywać te wady, bo może się okazać, że jeżeli będzie zbyt chytry, to po prostu narazi się na odpowiedzialność. Na marginesie i nie chcąc wchodzić dalej w te szczegóły, to zaznaczę również, że na przykład w księdze wieczystej może być napisane, że dana działka jest niezabudowana, a wy widzicie na tej działce stojący dom. Czy to jest straszne? Czy to znaczy, że właśnie w tym dziale pierwszym działka jest niezabudowana? Nie, ona jest zabudowana tym domem, który tam stoi. Pewnie ta budowa była legalna, miejmy nadzieję. W ogóle też, jeżeli coś kupujecie, to zaznaczam, że warto jest sprawdzić, a nie tylko polegać na twierdzeniach sprzedającego, że dana budowa, to co widzicie, jest zbudowane zgodnie z projektem, bo to też różnie bywa. A z pewnością rzeczą nieprzyjemną byłoby kupienie samowoli budowlanej. Reasumując, jeśli nie jesteś fachowcem w obrocie nieruchomościami, no to skorzystaj z porady jakichś fachowców. Pamiętaj też, że notariusz nie ma możliwości weryfikowania wszystkiego. Pośrednik, którego zatrudniasz, też niekoniecznie może mieć możliwość zweryfikowania wszystkiego, ale niech
Ci chociaż powie, że jeżeli jesteś niepewny co do powierzchni, czy też co do tego, czy nieruchomość ogrodzona jest w granicach, to warto jest zlecić sprawę geodecie, który zbada tę nieruchomość. Tak naprawdę no to powinien za to zapłacić sprzedający, bo to on powinien udowodnić, że sprzedaje to faktycznie, co pokazuje. W każdym razie jeszcze raz przestrzegam przed taką wiarą w rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Po pierwsze, jak powiedziałem, są liczne wątpliwości związane z działem pierwszym, a raczej brak wątpliwości. Są też rzeczy, które wyłączone są ustawowo z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. O tym było w innych naszych audycjach, o tym jest też w podcastach na stronie symen24.pl, a jak chcecie, to zachęcam również do korzystania z kursów obrotu nieruchomościami znajdujących się na stronie symen24.pl. Może wtedy będziecie mogli małym kosztem uniknąć bardzo, bardzo kosztownych błędów. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału. No i cóż, życzę Wam dobrych transakcji w nieruchomościach i bezpiecznych.